Zdrasty, biegaczki i biegacze. Tym razem jestem w Sofii. W Bułgarii zameldowałem się po raz drugi. W jej stolicy pierwszy. Byli ze mną Asia, zwana prezessą, i Sławek, zwany Przemkiem. Nazajutrz po przybyciu, w sobotę 11 października, skierowaliśmy się do biura zawodów. Po drodze zaznaliśmy przedsmaku nadchodzących biegowych emocji. Właśnie mija nas kordon uczestników biegu na 5 km. Dziwnie jest stać z tej strony i kibicować zamiast biec. Gdy po zawodnikach nie było już śladu, wkroczyliśmy na teren sztabu generalnego wydarzenia, na plac księcia Aleksandra I Battenberga. Na wstępie na uczestników czekało Expo. Tuż za nim, już na terenie ogrodu miejskiego, mieściła się strefa Asixa, sponsora technicznego. Jeszcze bardziej w głąb stały depozyty i pawilon z biurem zawodów. To w nim odbierało się pakiet na maraton, połówkę i dyszkę. Jego zawartość schowano do takiego oto woreczka. W jego skład wchodziły izotonik, żele energetyczne, plastry na nos dla lepszego oddychania, ulotki, voucher sponsora tytularnego, linii Wizer na 20 euro i dezodorant. Nie zabrakło koszulki technicznej z wizerunkiem jednego z zabytków Sofii, cerkwią Świętego Jerzego i, rzecz jasna, numeru startowego. Tradycyjnie musieliśmy z nim zapozować na ściance. Tradycyjnie też brylowała w tym Asia. Choć Sławek nie wypadł dużo gorzej. Rano, w niedzielę, po bogatym śniadaniu na Małysza, nadszedł dzień startu. Kierujemy się na maraton w Sofii. Daleko nie mamy, kilometr, czyli jakieś 15 minut do przejścia. Gdy dotarliśmy na miejsce, plac Battenberga już tętnił życiem. Przed wejściem do strefy startu załapaliśmy się na początek biegu na 10 kilometrów. W tym momencie planowałem przeprowadzić rozgrzewkę. Nie mogąc znaleźć odpowiednio dużo miejsca, skierowałem się pod scenę, gdzie na zgromadzonych czekała nie lada atrakcja. Występ zespołu Cinari Ensemble. Na bębnach potrafili nie tylko grać. Zagrzani tak do boju, oczekiwaliśmy na początek wydarzenia. Zaraz zaczynamy. Jak zwykle proszę Was o trzymanie kciuków. Wraz z nami było 930 maratończyków, 2488 półmaratończyków oraz 2445 uczestników biegu na 10 kilometrów. Łącznie więc prawie 6000 ludzi. Podobnie jak w Skopie, trasa została podzielona na 2 pętle. Spokojnie. Poprzez montaż przedstawię Wam cały bieg na zasadzie jednego okrążenia. Wystartowaliśmy o 9:30 na placu Battenberga spod Narodowej Galerii Sztuki. Kierując się na zachód, dotarliśmy na Plac Niepodległości, gdzie mijaliśmy budynki rządowe. Ministerstwo Edukacji z lewej,
i Zgromadzenia Narodowego z tyłu. Kawałek dalej, po raz pierwszy, przywitał nas pomnik świętej Zofii, patronki miasta. Pokonując bulwar księżniczki Marii Luizy, zobaczyliśmy XVI-wieczny meczet Bania Bashi Dżamija. Na końcu tej ulicy zawracaliśmy na Lwim Moście. Po ponownym spotkaniu ze świętą Zofią trafiliśmy na bulwar Todora Aleksandrowa. Przyszło nam nim biec 5 kilometrów. Znajduje się tu katedra świętego Józefa, pomnik narodowych rewolucjonistów z Macedonii i Tracji, czy Muzeum Galeria Anel. Pod koniec tej ulicy koncertowała lokalna Maryla Rodowicz Teddy Velvet Trio. Kontynuowaliśmy wyścig bulwarem Królowej Joanny. Tu atrakcją byli muzycy w strojach ludowych, w tym jeden grający na tradycyjnej bułgarskiej kozie. Dalej był tunel Lulin. Liczy 500 metrów długości. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale widzę światełko w tunelu. Po drugiej stronie, tuż za centrum Sofia West Mall, spotkałem drugiego z muszkieterów. Kochani, po 8 ciężkich kilometrach w końcu dogoniłem Sławka. Sławek, jak się czujesz? Na razie jest okej, zobaczymy jak później. I to jest postawa. Biegniemy dalej. Walczyliśmy tak wspólnie ramię w ramię przez następne 12 kilometrów. W tej części Sofii usadowiona była nawrotka do centrum oraz tak zwana ściana, czyli 30 kilometr. Pokonawszy ponownie tunel, natknęliśmy się na naszych rodaków. Polska. Cześć. Skąd jesteście? Z Radomia. Z Radomia. Ja z Rybnika, kolega z Poznania. Powodzenia. Kogo to człowiek nie spotka za granicą? Centrum? Jak to centrum? Obfitowało we większą liczbę atrakcji. Odbijając na prawo od statui świętej Zofii, dostaliśmy się na słynny bulwar Witosza. Stoją przy niej cerkiew Sveta Nedela i gmach miejskiego sądu. Dalej przebiegaliśmy obok Teatru Armii Bułgarskiej, pomnika cara wyzwoliciela Aleksandra II, Uniwersytetu Sofijskiego imienia świętego Klemensa z Ochrydy, Biblioteki Narodowej Cyryla i Metodego oraz monumentu bohatera narodowego Bułgarii Wasiła Lewskiego. Kolejny punkt programu stanowił most Czavdar. Po jego sforsowaniu do dalszego biegu dopingowały nas cheerleaderki. Oraz widok pięknej, modrej rzeki Perłowska
Wróćmy może do pomponiarek. Znacznie lepiej. Prawda, pani kibic? Brawo, 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 dawaj! Niespełna 2 km od mety znalazł się trzeci muszkieter. W dodatku nie sam. Uszczęśliwiony takim obrazkiem przystąpiłem do finiszu. Nim jednak nastąpił, przyszedł moment na gwóźdź programu. Główna atrakcja tak Sofii, jak i tego maratonu. Za mną widzicie cerkiew Aleksandra Newskiego. U jej stóp była jeszcze cerkiew świętego Mikołaja Cudotwórcy i ostatnia prosta. Przekroczyłem linię mety po 3 godzinach, 53 minutach i 37 sekundach. O 20 minut słabiej niż przed tygodniem w Skopie. Dlaczego? Prócz śladów zmęczenia, głównej przyczyny doszukiwałem się w profilu trasy. Był dużo bardziej wymagający niż w Macedonii Północnej, porównywalny z naszym Silesia Marathon. Były podbiegi, było ciężko. Miejscami uważać należało też na szyny tramwajowe, kostkę brukową i ten skądinąd piękny, ale groźny, żółty bruk. Trochę mało było też punktów muzycznych i samych kibiców. Na plus zaliczam całą resztę. Organizacyjnie było bez zarzutów. Pochwalić należy szefostwo, wolontariuszy, muzyków, fotografów i służby. Nie pamiętam tak dobrze zabezpieczonej trasy, gdzie nie słychać było pretensji kierowców, choć przecież rywalizowaliśmy na głównych alejach liczącego 1 300 000 mieszkańców miasta. Brawo! Prawda, pani kibic? Brawo, brawo, dawaj! Tak, i już przechodzę do sedna. Potem odebrałem kolejne trofeum w karierze. Jest i najlepsza pamiątka z każdej zagranicznej podróży, czyli medal. Tego nie kupię w sklepie. To trzeba wywalczyć. Po wnikliwych poszukiwaniach, w których ręce załamywał nawet ChatGPT, okazało się, że awers przedstawia fasadę dawnego wojskowego wydawnictwa. Gmach otacza na medalu liczba 25, symbolizująca końcówkę roku 2025. Następnie uraczyłem się jeszcze przysmakami i sfotografowałem na ściance finishera. Swoje trzeba było odstać, ale przyznacie chyba, że było warto. Podobnie zrobiła Asia. Ukończyła bieg z czasem 4 godziny 15 minut 54 sekundy. Sławek, który finiszował chwilą po niej, wolał plener. Na koniec poszliśmy świętować do najskromniejszej restauracji, jaką udało mi się znaleźć w mieście. W oczekiwaniu na tradycyjne dania kuchni bułgarskiej nagrałem coś. Moi kochani siostrzeńcy, Kacprze i Julianie, przepraszam, że wujek nie mógł być na waszych urodzinach, które obchodzicie dzisiaj, bo jak wiecie, jestem na maratonie w Sofii. Słuchajcie, zdobyłem taki oto medal, który wam zadedykowałem. Samych dobrych ocen w szkole, spełnienia marzeń, żebyście kontynuowali swoje fantastyczne pasje piłkarskie, żebyście byli grzeczni dla rodziców. Życzę wam ja oraz moi współtowarzysze. Wujek
Sławek Pozdrawiam i przyłączam się do życzeń. i ciocia Asia. 100 lat dla Was. Tak było. Tak wyglądał mój 92. maraton. Ale wciąż nie ostatni.